Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks. Tym razem wróżenie z fusów, a więc KRYPTO University. Niektórzy czekają na to jak na zbawienie, widziałem, bo już tutaj przynajmniej 3 prywatne wiadomości. Ej, Feniks! Wyszedł z KRYPTO University, także no, od razu tłumaczymy. Jeżeli chodzi o KRYPTO University, często się pojawia przynajmniej godzinę, 2 godziny później, także zaskoczenie wielkie. Nie jest długa audycja, zawsze tu idziemy w 55 minut, tym razem zobaczmy, mamy mniej na pewno, 40 minut, także szybciutko już tłumaczymy, bez zbędnego gadania, zobaczymy co się dowiemy tym razem. Pamiętajcie o jednej rzeczy, o której chyba nie mówiliśmy wczoraj, mówiliśmy o zakończeniu kontraktów futures w piątek, także w środę i w czwartek mogą być poważne ruchy. W którą stronę? Nie wiemy. Sobie teraz sprawdzimy za chwileczkę cenę razem z KRYPTO University. Pierwszą część już zawsze omijam, bo tam jest wprowadzenie do audycji, także zaczynamy tam, gdzie zawsze od tego samego miejsca. We talked about the development in the weekly RSI. We talked about how significant this is. But rozmawialiśmy wcześniej też o tygodniowym RSI, jak ważny jest ten poziom tutaj. We also talked about, hey, this candle closes on Sunday. Let's not get too emotional about it. We're just peeking our head through. Let's see how it looks. Pamiętajmy, że też ten znacznik kończy się w niedzielę, jeżeli chodzi tutaj o tygodniową świecę. Także na razie wychodzimy delikatnie powyżej tej połowy na RSI. To jest pozytywna na pewno wiadomość, ale KRYPTO University zauważa, żeby chwileczkę jeszcze poczekać do niedzieli, bo nie wszystko jest przesądzone. On Sunday, but what else is in the charts? Here's another development I want to tell you about. Sprawdźmy sobie też inną rzecz, czyli Fear and Greed Index, czyli to jest właśnie ten wskaźnik i można tutaj powiedzieć strachu i chciwości, który często tutaj też omawiamy. Now we're at 57. W tym momencie znajdujemy się na 57. Now you may be saying, well Steve, who cares? 57. What does that even mean? I wiele osób mówi, ale kogo to w ogóle interesuje? Steve, 57, no i co z tego? Kogo to w ogóle interesuje? Why is that important? Dlaczego to jest ważne? It's very important, and here's why. Jest to bardzo ważne i już wam mówię dlaczego. If we look at the history of the Greed and Fear Index, jeżeli byśmy sobie spojrzeli na historię właśnie tego indeksu, it tells us trends, right? Mówi nam o trendach. Here we are on a trend really propelling prices upward to that 14K area, and we kept making a high and another higher high and another higher high and another higher high. Czyli mówi o tym, co się wydarzyło historycznie. Jeżeli byśmy tutaj się cofnęli do grudnia, można tutaj powiedzieć 2018 roku, pamiętamy, co się wtedy wydarzyło. Byliśmy chyba w granicach $3000. Doszliśmy praktycznie do stycznia 2019 i zobaczcie, do lipca samej góry tworzyliśmy coraz to wyższe szczyty, gdzie potem z jednej strony spekulujemy, że oczywiście zaczął się plastoken wyprzedawać, z drugiej strony, no oczywiście mieliśmy też pik na $13 888, o ile dobrze pamiętam, dlatego to się dobrze pokłada z tym, jak była prowadzona cena w tym okresie. However, we back here in November made a high of 56. You can see it here. Ale pamiętajcie, że w listopadzie 2019 roku mieliśmy tutaj 56 na tym wykresie. 56 on November 3rd. 56 was that point where then we started to fall back, but we held our market structure. I pamiętajmy też, że od tego punktu zaczęliśmy spadać. Znowuż mieliśmy tutaj wyjście na kolejne wyższe szczyty. Zaczęliśmy spadać do okolic stycznia, ale nadal utrzymywaliśmy tą strukturę marketu. Then we came up here on January 13th and made another, January 14th made another tying our... Ale potem 14 stycznia osiągnęliśmy kolejny wyższy szczyt. Some resistance pushing us down. However, when it pushed us down, we were able to make a higher low.
I też widzimy, że tutaj zeszliśmy niżej po 14 stycznia, ale w tym samym czasie utworzyliśmy też kolejny, wyższy dołek. And now we're able to make a higher high. I w tym momencie znajdujemy się na wyższym szczycie niż poprzednio, od 14 stycznia. Something that we've struggled to do for months and months and months. Coś, co nie udawało nam się zrobić, albo było to problemem przez miesiące. This is the first time in many months that we've been able to make a higher high, and it's significant. I to jest pierwszy raz od wielu miesięcy, kiedy utworzyliśmy wyższy szczyt. I pamiętajmy też, że dajemy łapę tutaj oczywiście. This is significant. It's each step of the way. Now, you may be asking, well, Steve, is the market, are we in a bull market right now? Are we still in a bear market? I pewnie pytacie teraz, czy jesteśmy nadal w bessie, czy w hossie. Those questions we're going to address based on the facts. Te pytania będziemy odpowiadać bazując na faktach. Not our emotion. And in this channel, if you're new, if this is the first time you're watching, welcome. But in this channel, we only focus on the facts and the charts. Nie na emocjach. Także jeżeli jesteś po raz pierwszy tutaj, witamy. I tutaj tylko zajmujemy się faktami na wykresie, nie emocjami. Not our emotional opinions or what we hope is going to happen. And we only focus on the evidence and the details, and we take a very scientific approach to what we do. No i podchodzimy oczywiście od takiego researchu i podejścia naukowego, jak zauważa. Let's look at the next chart. Spójrzmy na kolejny wykres, który też często oglądamy tutaj. And by the way, you may be getting a little bit excited. We've got a green shirt on today. Just hold your horses. O, to się wyjaśniło teraz, że może jesteście podekscytowani, bo widzę, że widzicie pewnie też, że mam zieloną koszulę założoną, ale na spokojnie. Let's get through the video and talk about each point by point and always stay even keel, right? No matter if prices are going straight up or straight down, if you want to be a successful trader, you've got to be disciplined and you have to stay true to the principles of trading. I jeżeli chcesz być albo mieć sukces, osiągnąć sukces właśnie w tradzie, to trzeba zachować tutaj spokój, no i też always stay even keel. Zawsze ten spokój musi tutaj być zachowany. We're going down and there's blood in the streets, even keel. If we're going up, everybody's screaming moon, even keel. Czyli za każdym razem, kiedy krzyczą na zewnątrz, idziemy w górę do 20 000, spokój. Jeżeli idziemy w dół, mocno spadamy, spokój. That will make you significantly more money. To wam pozwoli zarobić wiele więcej pieniędzy. Now, what are the developments in this chart? This is a great one, by the way. Okej, co tutaj się dzieje na tym wykresie? If we were wind the clock 1, 2, 3, 4, 5 months ago, jeżeli byśmy przewinęli czas do 5 miesięcy wstecz, we broke that 10K level. Widzieliśmy, że na chwilę wyszliśmy powyżej $10,000. We broke that 10K level. We just use our simple, a bardziej już zeszliśmy poniżej $10,000. structure here of the most critical levels, and we said, hey, we broke 10K, watch 6.4. I już wtedy mówiliśmy, że skoro zeszliśmy poniżej $10,000, kolejną granicę, na którą patrzymy, to jest 6,400. Not watch 6K, not watch 7K, not watch 8K. Nie patrzyliśmy wtedy na 7-8 tysięcy, tylko 6,400. Pamiętam, jak to mówił. Not 5.5K, specifically 6.4, only because we looked left. I dlaczego? Tylko dlatego, że patrzymy w lewo, na wykresie. That's the direction we're always looking. We look left and we said, okay, 6.4 specifically is the exact number we want to watch, and we came down on 6.4 2 months in a row on a beautiful, beautiful support. I w 2 miesiącach dotknęliśmy tych, czyli te 2 świece miesięczne dotknęły tych 6,400 praktycznie. And we talked about, hey, these two candles, look at the wicks. We had a very soft landing. I jeżeli chodzi o te 2 świece, to wyobraźmy sobie, jak tutaj mówił nieraz, to lądowanie Tesli, gdzie ta nić jest powiedzmy tym, ogniem, który wylatuje tutaj z tych rakiet i naprowadzają tą świecę na spokojnie na 6,400. 2 świece tak się zachowały. On 6.4, and we showed a lot of respect to 6.4. I mamy tutaj bardzo duży respekt do 6,400.
And we talked about Elon Musk's rocket ship O, dokładnie o tym przypomina, także o Elonie Musku. landing back on US soil, where it has a very soft landing. And we said oftentimes, more often than not, this structure of candles, you'll see a big bounce in the other direction. I mówiliśmy też o tym, że jeżeli dotkniemy właśnie tego lądowiska za pomocą nici świecy, wtedy powinniśmy zobaczyć odwrócenie, czyli mocny wyskok ceny od tych granic. And we were prepared for a bounce from 6.4 up to that that trend level, right? Right about 9.2K in that 200-day moving average, which is right about where we are right now. No i teraz jesteśmy w granicach 9200, 9300 też można zauważyć, gdzie jesteśmy w około 200 chyba dniowej średniej kroczącej, o ile dobrze pamiętam. Just peeking our head through that 200-day moving average. But let's look. Tak, 200-dniowa średnia krocząca. What does this candle represent? I want to know from you. You've been watching my videos. Let me know in the comments. I co ta świeca oznacza? Chyba niezdecydowanie, o ile dobrze pamiętam. This is a bullish engulfing monthly O, bullish engulfing candle. candle. The monthly candles hold a lot more weight than the weekly candles. Pamiętajmy, że miesięczne świece, bo jesteśmy tutaj na miesięcznym wykresie, one month, czyli o wiele więcej tutaj jest wartości w tym wykresie niż w tygodniowej czy dziennej. Candles. Monthly bullish engulfing. We haven't closed yet, but let's keep our eyes on this. Jeszcze nie zamknęliśmy tutaj tej świecy oczywiście miesięcznej, ale warto na to zwrócić uwagę. And then if we go to the weekly chart, I jeżeli przejdziemy do tygodniowego wykresu, which we may have a weekly chart next, look at the weekly candle. spójrzmy na tygodniowe świece. What is this candle? This is a bullish engulfing. Też mamy bullish engulfing candle, We have a bullish engulfing on the weekly, we have a bullish engulfing on the monthly. czyli i na miesięcznej, i na tygodniowej mamy tą samą świecę. Monthly, we have our head peeking through the weekly RSI. I mamy też RSI, które wychodzi poza tą średnią granicę, chyba 55, o ile dobrze pamiętam, więc tutaj pozytywnie zaczyna wyglądać. In bullish territory, these are new developments. To są nowe rzeczy, które tutaj się wydarzyły przez tydzień. And when you're trading, and when you're looking at the charts, always stay level-headed and only react to the evidence in the charts. I jeżeli patrzymy na wykresy, na spokojnie trzymać tutaj fason i tylko reagować na to, co się dzieje na wykresie. And the charts will change and they'll fluctuate and there'll be new developments. I pamiętajmy o tym, że wykresy się zmieniają, będą się tutaj pojawiać nowe rzeczy. And you have to have the ability to take your emotional self and throw it away and only react to the charts, Po prostu trzeba wyłączyć emocje, gdy patrzymy na wykres. right? So this is a bullish engulfing weekly, although it closes Sunday evening around midnight. I pamiętajmy, że ta świeca też się zamyka w niedzielę, więc trzeba jeszcze poczekać, co tutaj się wydarzy. Right? So we've got to pay close attention to that. And then if we look closer, you can see that we had this downtrend in the RSI since July of. Pamiętajmy też, że mamy ten trend spadkowy na RSI od lipca. To też jest ważne. Tutaj gdzieś dzisiaj podawałem też na Discordzie, już chwileczkę tylko znajdę to na szybko, gdzie mamy praktycznie jeszcze 3 CME gaps do wypełnienia. Chwila, bo tutaj chłopaki napisali tyle, że muszę aż przewinąć. Chciałem oczywiście podziękować chłopakom, bo tutaj widzę, że na Bitcoin Feniks, na trading, BTC, alty dzieje się wiele. Są tutaj osoby, które cały czas śledzą i Bitcoina, i alty. Także dzisiaj dodałem też wiadomość tutaj, jeżeli chodzi o CME gaps, czyli te przerwy na CME, w jakich teraz granicach są. Widzimy, że mamy 9220, 9250 też chyba została zapełniona. Oprócz tego mamy 8540, 8575 i jeszcze jest jedna na 7685, 7700. Czyli CME gaps najczęściej zapełniają się w 95% historycznie. Nie zawsze, nie jest to 100%, ale cena może dojść do tych granic jeszcze, żeby wypełnić te przerwy, które pojawiały się na CME gaps. Last year. We're talking about maybe 150 days, right?
let's see exactly what. Yeah, 170-ish days. I mamy ten trend spadkowy z 170 dni na RSI, na tygodniowym. Of the RSI in a complete downtrend. And when we broke through, prices were at about 6.4 when we broke our trend line. I podczas tego okresu, gdy przeszliśmy wyżej poza ten trend RSI, cena była w granicach 6400, pamiętajmy, czyli ta zielona linia wyskoczyła poza ten niebieski trend spadkowy, to było 6400. Right? And we circled it on charts a few weeks back. That's significant, right? I to jest też ważne, to też zarysowaliśmy na wykresie parę miesięcy wcześniej. We broke through this trend line at 6.4 and then continued on our rally. That's why trend lines are so important. They're really, really underrated. Dlatego te linie trendu są bardzo ważne, bo w momencie, kiedy wychodzimy na jakimś znaczniku poza linię trendu, widzimy, co się dzieje też z ceną, jak cena reaguje. And we have to pay close attention. It's just something really simple that you could do right now at home. I to jest coś łatwego, jak możemy tutaj oczywiście zadziałać sami. Right? This is the channel where we take this complex world of crypto, make it super simple so that you have more success. Hit that subscribe button and join the movement. I to jest ta kompleksowa robota, którą robimy za Was. Po prostu zasubskrybuj, zostań z nami, ciesz się życiem i wygrywaj w tym markecie. No nie wiem, może tak samo nie było, ale podobnie. And by the way, everybody that hits that thumbs up button right away, I love you. That's awesome. I really appreciate the support. It's I dziękuję za Wasze wsparcie. unbelievable the community that we've built together. And make no mistake, I'm not doing this myself. It's me and you building it together. So I really appreciate it. So new developments, right? Now we talked a lot about these levels that we've got to get to in Bitcoin. But again, there's one specific thing that we're waiting for Bitcoin to do. And if it does it, then Bitcoin is going to go parabolic for a period of time. Okej, na co czekamy, to jest jedna z ważniejszych rzeczy, którą powinien zrobić Bitcoin. Jeżeli to zrobi, będziemy mieć paraboliczny wzrost. Right? We talked about the weekly RSI, right? We talked about the new trend starting in Mówiliśmy o tygodniowym RSI, o nowym trendzie. the fear and greed. We talked about this bullish engulfing monthly, Mówiliśmy też o tej świecy. not closed yet. We talked about the bullish engulfing weekly, not closed yet. We talked about the trend reversal in the RSI. Mówiliśmy też oczywiście o tym odwróceniu trendu na RSI. We talked about the power of the stochastics helping the momentum. Mówiliśmy też o tej sile stochastic RSI, czyli zmianie tego momentum. Push up the RSI into bullish territory. Też tutaj wchodzimy w pozytywne terytorium. There's a lot of things happening, but one in particular will really help us go into this kind of a parabolic move that you're probably dreaming about. So we're going to get to that. Okej, czyli za chwileczkę będziemy mówić o tym, ja już przewinę dalej. We know, and we've talked about this market structure, right? We've talked about the 1, 2, 3 bear markets in the past. Okej, rozmawialiśmy o tej strukturze marketu. 1, 2, 3 razy. We've talked about how they were in a bull flag. We Mówiliśmy o tej byczej fladze. talked about how stage 1, stage 2, stage 3. Each way, this has been a repeating pattern for the history of Bitcoin. Czyli mówiliśmy o tych 3 bear marketach. Teraz czy jesteśmy w tym 4, czyli bear markety to są bessy. Mówiliśmy o tych poziomach. Mówiliśmy o oczywiście byczej fladze. Mówiliśmy o golden crossie wcześniej. And we talked repeatedly about how the structure is still intact. Mówiliśmy też o tym, że ta struktura pierwszego poziomu, jak tutaj mieliśmy wcześniej, pierwszy poziom, tu mamy pierwszy poziom, jest nadal, mimo tego, że jest dłuższa niż inne, tu mieliśmy 5 miesięcy, teraz mamy 6. miesiąc, 7. już jest praktycznie w grze. There's a lot of integrity in this structure. It's still there. It's been there for the past months, which we've discussed, but we're missing one thing. If Bitcoin were to do this one thing, Jak myślicie, o czym on mówi? Mi się wydaje, że mówi o 10,500. Zobaczymy. it would help us jump into tier 2 and really establish ourselves as we are definitely in this structure, but we're still missing this one thing.
Do you know what that thing is yet? Let me know in the comments. I hope you made a guess and I hope it is correct. But if we dig closer, Także zgadnijcie, w myślach oczywiście, co jest tą rzeczą, która powinna się wydarzyć w cenie pewnie Bitcoina. Mi się wydaje, że 10500, chociaż mogę się mylić. Nie obejrzałem w ogóle tego odcinka, także sam zgadnę pewnie razem z KRYPTO University. Razem z wami oglądam, więc zobaczymy. It took us 5 months here for Tier 1. It took us 5 months as well in 2016 for Tier 1. It took us 6 months potentially for Tier 1. I mówi właśnie o tych 5 miesiącach w pierwszym poziomie, 5 miesiącach też w pierwszym poziomie w 2016 roku. Teraz jesteśmy w 6 miesiącach już zakończonych potencjalnie. In 2019. W 2019 zaczęliśmy ten poziom. This candle could potentially be the start of our move into Tier 2. I ta świeca to może być nasz start do poruszania się jeszcze wyżej. Now, if we're looking at history, it took us about 3 candles to move from tier to tier. Sometimes 2 candles, but mostly that big jump took a couple candles for us to move into the next tier. So we're getting close to knowing what's going on, but let's dig into it a little more. Także zbliżamy się coraz bliżej do tego, powiedzmy, wzrostu. What is that one thing that Bitcoin needs to do to really jump to the next level? Here it is. We've been talking about it for weeks. In the bearish case was really simple. In the bullish case was really simple. Czyli jaka jest ta jedna rzecz, o której rozmawialiśmy, którą musi Bitcoin wykonać? Niestety, czyli taki wykon musi się zdarzyć z Bitcoinem, żebyśmy faktycznie pozytywnie tutaj widzieli te wykresy. We had 2 check marks we were looking for. Plain and simple. We had 2 check marks that we were looking for. But let's establish what we've been discussing. We know that we had the death cross, right? Przejdźmy oczywiście do tego, co wcześniej na ten temat mówiliśmy. Mieliśmy death cross, czyli krzyż śmierci w tym okresie, który pokazuje około października 2019 roku. After we had the death cross, prices rallied up to the top level here. Po death crossie widzimy, że cena wzrosła do tej górki tutaj, tego kanału spadkowego. And they were rejected down, holding some support on the 50-day. I potem zeszliśmy niestety do 50-dniowej średniej kroczącej, zarysowanej na zielono. Same exact setup happened here. We had a death cross. To samo się wydarzyło w marcu 2018 roku. Mieliśmy death crossa. We rallied up to a level, making a lower. Mieliśmy też dojście jeszcze wyżej, chociaż widzę tutaj dwie rzeczy, które się nie pokrywają, bo najpierw mieliśmy ogromny spadek po death crossie, potem dopiero doszliśmy do tej 200-dniowej średniej kroczącej, także można by tutaj dokładniej to tłumaczyć. A tutaj też mieliśmy, ale za to od razu wzrost po death crossie. High, then falling back down to the 50, holding support, falling back down to our black circle here. I też spadliśmy do tej 50-dniowej średniej kroczącej i jeszcze niżej. Which we did the same here. Podobnie tutaj. We already knew to watch for 6.4K and then we knew to watch for a rally. Wiedzieliśmy, żeby patrzeć na te 6400 i żeby też patrzeć na te wzrosty. Same thing happened here. We knew that we were down here, we rallied up to the 50-day, we got rejected, we came back and we rallied through up to the 200-day. Now, if we dig in a little closer, we rallied from that 6.4K up to our trend line, up to the 200-day, and we just peeked our head through the 200-day. No i teraz widzimy, co się dzieje, a więc doszliśmy do tego 6400 na samym dole, jesteśmy praktycznie przy 9200, 9300, już wychodzimy poza tą 200-dniową średnią kroczącą na chwileczkę. Now we're going to address, are we in a bear market, are we in a bull market, and what is this one thing? Right? I teraz opowiemy, czy jesteśmy w bessie, czy jesteśmy w hoście. Czym jest ta jedna rzecz? So, as we dig into it, we had 2 check marks that we said in maybe the past 4 videos, the past 4 weeks, past month, we've said this. Mówiliśmy, że w tym naszym skoroszycie do tego, żeby sprawdzić, czy faktycznie ta cena będzie wyglądała świetnie, mamy takie
krzyżyki do zaznaczenia, żeby po prostu wiedzieć, czy faktycznie tutaj będziemy atakować, powiedzmy, te $14,000. Check mark number 1. Get above 9.2K. Pierwszy krzyżyk, wyjść powyżej 9200. Guess what? We have that check mark now. I właśnie mamy to już spełnione, czyli wykon się wydarzył na tym krzyżyku. We have that check mark now. Check mark number 2 was always the big one. Ale pamiętajmy, że krzyżyk numer 2, który trzeba było postawić przy tym, jest zawsze bardziej znaczący. And that was get above 10.5K. I to było wyjście powyżej 10500, czyli ja miałem rację, czy wy mieliście rację? Jestem ciekaw, jak myśleliście w tym czasie, jak on was właśnie o to pytał. If you see Bitcoin get above 10.5K, that's a massive change of trend. More than likely we would have had a golden cross at that time. I jeżeli wyjdziemy po 10500 powyżej, prawdopodobnie w tym czasie będziemy mieć też golden cross. Putting us traditionally in a bull market. I tradycyjnie wtedy będziemy wchodzić już pomału w hossę. And the market would move very quickly. I market bardzo szybko, as we've stated before, more than likely straight to 14K. będzie atakował cenę $14,000. Okay? But if we do anything else, Ale jeżeli zrobimy coś odwrotnego albo coś innego, and for example, this setup here, it really looks like we're trying to get to 10K. i tutaj widzimy na miesięcznej świecy, że faktycznie, jeżeli chodzi o ten wykres, to ustawienie chce nas tutaj wziąć w te $10,000. 9.6K is also very significant. How do we know that? Look left. We can trace back a few 9600 też jest bardzo ważną ceną do przejścia, bo jeżeli sobie sprawdzimy w lewo, candles and we say, okay, this candle back in August, the bodies, remember the bodies of the candles are so important. dlaczego? Bo ta świeca 9600 miała właśnie swój korpus zakończony na tej granicy. The body here held support at 9.6 and the body of September candle held resistance at I we wrześniu 2019 roku kolejna miesięczna świeca zaczęła swój korpus od 9600, czyli mamy dwie miesięczne świece, które dyktują nam cenę, która będzie w miarę ważna. 9.6. 9.6 is going to be a little struggle. 10.k is the big one. Także 9600 będzie problem, 10500 to jest ta główna rzecz, którą musimy przejść. Those things are standing in our way, and that's all that's standing in our way from really moving the market. But let's keep in mind, we still need to close our weekly, we still need to close our monthly. Pamiętajmy o tym, że nadal jeszcze tutaj czeka nas miesięczna świeca, czeka nas tygodniowa świeca, czeka nas zakończenie, już tutaj dodam, kontraktów futures w piątek, czeka nas te gaps, o których mówiłem. Przypomnijcie mi, bo już nie pamiętam, czy to są przerwy, czy to są dziury, jak to było w języku polskim, jeżeli chodzi o te CME gaps, dajcie znać w komentarzach, bo ostatnio już aż zapomniałem tego słowa. And we still have to get above 10.5k. If we don't, we're going to continue lower. A jeżeli nie wyjdziemy powyżej 10500, nadal będzie tutaj kontynuacja tego kanału, niestety. If we don't, we're going to continue lower. Right? Let's make that really, really clear. Because a lot of people right now will be getting very excited and there'll be a lot of articles calling this a bull market. I pojawi się wiele artykułów teraz i osoby będą podekscytowane, że już tutaj idziemy to the moon praktycznie, bo te artykuły też będą to powodować, że faktycznie już wchodzimy w hossę. This is not a bull market. There's no evidence. There's zero evidence in the charts that Na razie na wykresie jest zero dowodów na to, że to jest hossa. this is a bull market. We're not in a bull market, plain and simple. This is Po prostu nie jesteśmy jeszcze w hossie. not a bull market. How do we know? We need 2 check marks to be in a bull market. Jak my to wiemy, musimy mieć dwa krzyżyki znowu zaznaczone, żeby być w hossie. We need prices above the 200-day. Cena powyżej 200-dniowej, Okay, check mark number 1. czyli to mamy załatwione. We need a golden cross. Not yet. Ale potrzebujemy też Golden Crossa, czyli złoty krzyż. Not yet. Here's our 50-day. Here's our 200-day. Tu mamy 50-dniową, tu mamy 200-dniową
jeszcze nie mamy tego przekroczenia linii. If we were just to do a rough trace of where we're at right now, potentially, middle to end of February. Kiedy to by miało się wydarzyć, jeżeli by były te wzrosty kontynuowane? W okolicach połowy lutego. 15, może na walentynki, nawet tutaj była data chwilę wcześniej. 19 luty. Could potentially be a golden cross. Może potencjalnie tutaj nastąpić ten golden cross. If we were to hold price action where we are now. Jeżeli byśmy utrzymali przynajmniej te ceny na tym rejonie. So we need to watch these developments, but the only thing standing in our way is 10.5K. Także jedyną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę w tym momencie jest 10,5 tysiąca. Okej, także mamy to. Wiecie, co ma się spełnić w przeciągu tygodnia? Jaki krzyżyk ma się pojawić? Nie kółko, tylko krzyżyk. No i w takim bądź razie życzmy sobie wszystkim 14 lutego jako walentynki w granicach 10,500. Czemu nie? Zobaczymy. Ale pamiętajcie też o tym CME gaps, o których mówiłem, że w 95% one chcą być wypełnione na markecie. Życzę Wam wspaniałego dnia i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.